O, słoneczna Italia. Cudowne Dolomity skąpane w słońcu. Po prostu narciarski raj. Ach, znaleźć się tam na ferie. Sportowo czy z rodziną. Porzucić wiecznie zachmurzone pagóry i zanurzyć się w tych cudownych krajobrazach. Ach, stoki skąpane w słońcu. Tylko jak, kiedy kasa pusta? Przecież to daleko, drogo. Kogo na to stać? Samolotem? No, samolotem na gapę ciężko. Może rowerem? Ale to chyba jednak ponad siły. Choć podobno zdrowo. Dobra, spróbuję to objaśnić. Jakie ja mam patenty na tani pobyt w narciarskim raju? Za wzorcowy cel takiego wyjazdu weźmiemy sobie Dolomity, okolice Selarondy w okresie świątecznym. Byłem, widziałem, wszystko wam opowiem. Na początek parę słów, co to jest ta Selaronda, gdyby ktoś jakimś cudem nie wiedział. No i Selaronda to taka narciarska pętla w sercu Dolomitów. Najprawdopodobniej najpiękniejszych gór świata. Wielu tak mówi i wiecie co? Ja im wierzę. Można ją pokonywać w obie strony. Przy czym zgodnie ze wskazówkami zegara to Selaronda pomarańczowa, a przeciwnie zielona. To niepowtarzalne narciarskie doświadczenie. A góry dookoła są po prostu cudowne. Ale ta okolica to nie tylko Selaronda. Tam jest pełno ośrodków. Wiele z nich jest połączone, wszystko działa na jednym karnecie. I żeby to wszystko zwiedzić, trzeba to przyjeżdżać wiele lat. Dość powiedzieć, że łącznie to 1200 km tras. Jeśli chcemy być ekonomiczni, wybór w zasadzie zawsze padnie na samochód. Lepiej większy niż mniejszy. Będzie go trzeba załadować. Co do niego powinno trafić? Komplet zestawów narciarskich? Nie wiem czy lepiej, ale na pewno taniej jest kupić używane zestawy. Wyjdzie w cenie poniżej jednego tygodniowego wypożyczenia. Do tego zapas jedzenia. Wiem, bardzo fajnie je się w hotelu all inclusive, albo w ogóle jeszcze lepiej w restauracji na stokach. Opcja tania niestety nam to niemal wyklucza. Skończy się na 1-2 posiedzeniach. Na obiedzie na stoku, ewentualnie jakieś kawce, czy zupie kiedy chce się ogrzać. My stawiamy na tak zwane weki, albo słoiki. Można je oczywiście kupić w Biedrze, ale smaczniej, zdrowiej, a może nawet i ciut taniej jest zrobić je samemu. Leczo, gulasz, co komu do głowy wpadnie. Roboty jest sporo, ale przynajmniej nie będziemy truć się nadmiernie chemikaliami. No i starszym przypominają się studenckie czasy. Dla komfortu wyjazdu i finansów kluczową sprawą jest wybór odpowiedniej kwatery. Dzisiaj najprościej jest skorzystać z usług jednego z serwisu do rezerwacji obiektów, gdzie będzie dość tanio, a jednocześnie dobrze. Obawiam się, że nie będzie to ekskluzywny hotel tuż przy stoku. Najtaniej wychodzą kwatery, mieszkanka. Im większe, tym lepsze. Na pewno lepiej wynająć jedno duże mieszkanie dla 2 rodzin niż 2 mniejsze. Wyjdzie zdecydowanie taniej. Zapomnijmy o gotowych śniadaniach, wyciągach narciarskich kilkadziesiąt metrów od naszego łóżka i szukajmy lokalu w większej odległości od stoku, żeby codziennie na ten stok dojechać. Jak daleko, to już kwestia indywidualna. 20 minut na pewno nikogo nie zaboli. Być może 40 minut do godziny też jeszcze da się wytrzymać. Wybierając miejsce, warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Ponieważ i tak musimy dojeżdżać, możemy ulokować się pomiędzy różnymi ośrodkami. W ten sposób podczas tygodniowego pobytu możemy jeździć każdego dnia gdzie indziej. To takie zmienianie minusów w plusy. Kolejna sprawa to samo miejsce. Jest wiele ofert z pięknymi domkami na halach z widokiem. Może to być dobry pomysł, ale pamiętajmy, że jak sypnie śniegiem, to może nas odciąć na amen. Znacznie pewniejsza opcja jest przy dnie doliny, przy głównej drodze. Jak mówiłem, tak też zrobiliśmy.
Oto nasza mała, zarezerwowana chatynka. Na pewno nie jest zbyt luksusowa. Standard takich miejsc we Włoszech jest przynajmniej dla Polaków całkiem przyzwoity. To, co dla nas może być zaskakujące, to fakt, że przeważnie nie ma na wyposażeniu pościeli. To znaczy poszewek, ani prześcieradła. Trzeba sobie przywieźć swoje. No i tu znowu obszerny samochód rozwiązuje problem. I tak na tym wyjeździe prawie każdego dnia startujemy gdzie indziej. Jeśli wybieramy się w Dolomity, w rejon Selarondy, Marmolady, Cortiny d'Ampezzo, szczytu Lago Zoi ze słynną Armendarolą, wszędzie tam musimy pamiętać, że każdy przejazd to praktycznie przejazd przez wysoką przełęcz, a często i dwie, w związku z czym, pomimo niezbyt dużych odległości, przejazdy są czasochłonne. W przypadku opadów śniegu, przełęcze są często zamykane, a jeśli opady śniegu są nieduże, drogi co prawda nie zamkną, ale jedzie się nią przez jakiś czas bardzo ciężko. Gdy już dojedziemy na wybrane miejsce, trzeba zaparkować. W zależności od parkingu jest to darmowe, ale może być też płatne. Ceny za dzień w zależności od parkingu wahają się od 5 do powiedzmy 10 euro. Nawet na wielopiętrowych, porządnych parkingach, czyli jest taniej niż w Polsce. Żeby jeździć, musimy mieć karnet. I tutaj nie da się za bardzo nic zaoszczędzić. Karnety drożeją z roku na rok. Generalnie są droższe niż w Polsce. Ale na szczęście obowiązuje bardzo sensowny system zniżek. Przy wykupowaniu ich na dłużej, kolejne dni wychodzą znacząco taniej. Dzieci i juniorzy mają duże zniżki. A jeśli kupimy karnet Dolomity Superski, z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem dostaniemy 20 euro zniżki od karnetu. Ale zostawmy już tą mniej przyjemną część. Żeby film nie był tylko o przygotowaniach, chciałem tu zaprezentować kilka regionów. Zacznijmy może właśnie od przejazdu Selarondo. Na tym wyjeździe miałem okazję przejechać się wariantem pomarańczowym, czyli zgodnym ze wskazówkami zegara. Zaczęliśmy od przełęczy Campolongo, no ale oczywiście, skoro jest to pętla, zacząć można w dowolnym jej miejscu. Taki przejazd dookoła, w zależności od tempa, trwa od połowy dnia do całego dnia. I jest, co tu dużo mówić, jedną z największych narciarskich atrakcji na świecie. Większość tras to czerwone. Nie są jakieś szczególnie trudne, ale początkującym Selarondę bym raczej odradzał. Dla początkujących w tej okolicy są dwa znakomite regiony. To duża część ośrodka Alta Badia, właśnie w rejonie przełęczy Campolongo, gdzie na obszernym plateau, czy takim ogólnie pagórzastym terenie, otoczonym majestatycznymi szczytami Dolomitów, znajduje się nieprzebrana masa szerokich, niebieskich. W dodatku część z nich jest bardzo długa, bardzo przyjemna dla początkujących. Jest też część tego ośrodka leżąca w boku od Selarondy, w okolicy miejscowości Colfosco, jak też wybiegająca na północ od Noga, kończąca się przy Świętym Krzyżu, niewielkim kościółku wysoko w górach, często odwiedzanym przez narciarzy. Innym rejonem dla początkujących jest ośrodek Seizer Alm lub po włosku Alpe di Susi. Tutaj trasy są jednak krótsze, ale przeważnie też bardzo łatwe. Cały ośrodek położony jest na łąkach, na wzgórzach, u stóp wyższych szczytów, w tym majestatycznego Sassolungo. Zresztą wszystko to połączone jest w jedną całość. Z jednego miejsca w drugie można przejechać na nartach. No, do Seizer Alm trzeba przejść jeszcze przez wioskę. A jeśli już przy tym jesteśmy, pokażę wam pewną ciekawostkę. Ośrodek Val Gardena znajduje się po dwóch stronach doliny, w której leżą miejscowości. I tak pod miejscowością Święta Krystyna przeprowadzono podziemne metro dla narciarzy. Bo wyciąg nie było za bardzo gdzie zmieścić, psułby krajobraz. I tak możemy się przejechać długim na 1,2 km funikularem schowanym pod ziemią. Trzeba przyznać, że ta infrastruktura robi wrażenie. Ale wróćmy do Selarondy. Prowadzi ona przez teren aż 4 ośrodków. Ale jeśli mamy karnet Dolomity Superski, możemy nawet tego nie zauważyć.
Także nasz przejazd zaczęliśmy od Alta Badii, przejechaliśmy Arabbę, Val di Fassa, kontynuujemy właśnie przez ośrodek Val Gardena, ale nie przez tą część z podziemnym metrem. Przechodzimy jednak przez ulicę Mostem i dalej kontynuujemy w stronę Alta Badii. Przejeżdżamy przez znaczną jej część, żeby dotrzeć w końcu do miejsca naszego startu, czyli przełęczy Campolondo. Co nieśpiesznie zajmuje nam w sumie cały narciarski dzień. Gdzie jeszcze jeździliśmy i o czym wam mogą opowiedzieć? Skoro byliśmy przed chwilą w Val Gardenie, w części za metrem, mogę wspomnieć, że z słynnego szczytu Seceda prowadzą w dół do doliny dwie bardzo długie trasy. Jedna ma ponad 5 km długości i 1000 metrów spadku. Sprowadza właśnie do stacji tego metra, przez rejon niewielkiego szczytu Kohlraiser. To już jest kawał zjazdu. Ale z drugiej strony Secedy, w dużej mierze wzdłuż imponującej gondoli, zabierającej na pokład naraz kilkadziesiąt osób, biegnie jeden ze słynniejszych zjazdów Dolomitów. Otóż jest to słynna La Longa. Trasa, która według folderów ma ponad 10 km długości. To znaczy, tak naprawdę tyle nie ma. Bardziej 7, może 8. Ale i tak jest bardzo długa i bardzo malownicza. W dolnej części prowadzi wąwozem, a podziwiać tam możemy na przykład taki piękny lodospad. Od dolnej części tego zjazdu możemy przedostać się właśnie do ośrodka Seizeran. Ale nie ma tu metra, jest tylko trochę taśm i ruchomych schodów. I na koniec spacer przez miejscowość. Wspomniana przed chwilą La Longa nie jest jednak najdłuższym, ani największym zjazdem okolicy. Po tą koronę, pod względem długości, ale też i różnicy wysokości przekraczającej 1800 metrów, nosi zjazd z najwyższego szczytu Dolomitów, Marmolady. Właśnie strategiczne ulokowanie się z noclegiem umożliwiło nam pojawienie się tutaj z samego rana, co jest niezwykle ważne, bowiem tylko wtedy można ten zjazd wykonać po niemal nienaruszonym stoku. Na szczyt Marmolady wjeżdżamy aż 3 gondolami. To znaczy są to 3 odcinki i 2 stacje pośrednie. Gondole te podobne są do tych wjeżdżających na Secedę, czyli zabierają naraz od razu wielką grupę ludzi. Jak śledzie w beczce. Na wyższej stacji przesiadkowej można zwiedzić najwyżej położone, podobno na świecie, muzeum. Jest to Muzeum Grande Guerra, czyli Wielkiej Wojny. Jak Włosi nazywają I wojnę światową, której front przez wiele lat przebiegał właśnie w Dolomitach. Muzeum jest skromne, ale widoki przez okno wprost obłędne. W końcu dojeżdżamy do aż 6-piętrowej stacji górnej. Nikt nie jest w stanie oprzeć się sesji fotograficznej na platformie widokowej, a jest co oglądać. Zwłaszcza, że dotarliśmy tutaj w ten piękny słoneczny dzień, drugiego dnia świąt. Każdy robi sobie serię selfiaczków, ale czas nagli, bo chcemy mieć stok w dobrym stanie. A kolejne wagoniki pełne narciarzy już dojeżdżają. Trasa jest czerwona. Nawet stroma, ale bez przesady. Jest za to bardzo długa, a przez swoją wielką sławę przyciąga całe tłumy ludzi. Część z nich tutaj strasznie walczy i po południu są już okropne muldy. Jako że my wjechaliśmy drugim wagonikiem, warun mamy idealny. Zjazd robi ogromne wrażenie. W zasadzie sam ten jeden zjazd wystarczyłby jako powód, żeby tu przyjechać. Tylko właśnie trzeba być rano. Można stąd przyjechać na nartach do Sala Rondy, do miejscowości Arapa. Tylko, że znowu jest to dość czasochłonna impreza
My więc z tego dnia, po zjechaniu z Marmolady, mamy inny plan. Kierujemy się do pobliskiego ośrodka Skicivetta. Jest to ośrodek wyraźnie mniejszy niż jego pobliscy sąsiedzi. Ludzie chwalą go jednak za pewną kameralność i swoistą atmosferę. Mało jest tu jednak długich tras o dużych różnicach wysokości. Podczas naszej wizyty sprawa wyglądała jeszcze gorzej. Z roku na rok zimy są coraz słabsze, a my jesteśmy na święta i w tym razem ze śniegiem jest już wyjątkowo krucho. W związku z czym prawie nigdzie nie da się zjechać na sam dół. Zwiedzamy więc te trasy położone wyżej. Powiedziałbym, że to jest świetny ośrodek dla początkujących, ale chyba nie do końca. O ile część tras jest świetna, to łączniki są kłopotliwe. Część wyjeżdżona i całkiem trudna, a część niemożebnie płaska i po prostu nudna. Planowaliśmy jeszcze wizytę w regionie Laguzoi i w Cortine d'Ampezzo. Niestety pokonał nas brak śniegu. Dwie najważniejsze trasy, w tym słynna Armentarola, święta z braku śniegu nie były jeszcze czynne. Czynny za to był przepiękny, pewnie jeden z najładniejszych na świecie zjazdów w rejonie Cinque Torri, z widokiem na wspaniałą Tofane di Roses. Również jeden z wyższych szczytów Dolomitów. W samej Cortine d'Ampezzo też dużo tras było nieczynnych, część z braku śniegu, a część dlatego, że trwały tam przygotowania do nadchodzącej olimpiady zimowej. Spokojnie można było sobie pojeździć za to w kotle na górze, pod Tofaną di Roses. Ogółem spędziliśmy 5 wspaniałych dni na stoku. No i niestety czas było wracać do domu. W tym miejscu jeszcze dodam parę słów o dojeździe do Włoch. Samochodem. No blisko to jakoś strasznie nie jest. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na rozbicie podróży po 2 dni, z noclegiem po środku. Nocleg wypadł nam w Czechach. Nie był zbyt drogi i był bardzo sympatyczny. Zwłaszcza, że specjalnie wybraliśmy takie miejsce, gdzie na dole była hospoda. Tylko, że nie mieli knedlików. Takie rozwiązanie dla nas, jako że mieszkamy w północnej Polsce, jest bardzo korzystne, zwłaszcza jeżeli nie ma zbyt dużo zmienników za kółkiem. Ma jednak tą wadę, że długość trasy w stosunku do czasu spędzonego na miejscu pożera ogromną ilość czasu. W innej sytuacji są mieszkańcy południowej Polski, na przykład Śląska czy Zagłębia, bo mogą sobie w ten rejon dojechać w jakieś 11 godzin, czyli spokojnie w jeden dzień. I jeszcze kilka słów podsumowujących. Wiele osób argumentuje, że choć warunki do uprawiania narciarstwa w Polsce są fatalne, prasa ciągle donosi o ogromnym tłoku i kolejkach bez końca. To wyjazd w Alpy jest zbyt kosztowny. Gdybyśmy chcieli pojechać do porządnego hotelu, to pewnie tak. Ale jeśli zjedziemy trochę z wymagań, a posiedzenie w góralskiej knajpie zamienimy na więcej czasu na stoku, to wyjazd według podanej tu recepty wyjdzie na może 30% drożej niż spędzenie czasu w Polsce. Za to przyjemność z nart jest o tyle większa, że tego nawet się nie da zmierzyć. To nie 200-300%, to po prostu zupełnie co innego. I choćby zjechało się stok w Białce razy 1000, i tak nie będzie to jeden zjazd z Marmolady. I z takim przesłaniem was żegnam. A jeśli się podobało, to dajcie lajka, a najlepiej od razu suba. Do zobaczenia na stokach, a na dzisiaj to już koniec.